Większość nici do szycia wytwarzana jest w Ariadnie z przędzy poliestrowej. Pierwszym etapem produkcji nici jest skręcenie przędzy i uformowanie nawoju farbiarskiego. Grubość przędzy, liczba łączonych nitek przędzy oraz liczba skrętów decydują o grubości, a także o wyglądzie nici. Przy skręcaniu nici z przynajmniej 2 przędz składowych proces ten jest dwuetapowy. W pierwszym etapie odbywa się skręcanie wstępne. W prezentowanym procesie przędza poliestrowa podawana jest z 2 nawojów zasilających. Jedna nitka do jednego wrzeciona, druga do drugiego. Każde z wrzecion skręca niezależnie swoją nitkę. Przy skręcaniu wstępnym 2 nici nawijane są na jedną cewkę tarczową. W drugim etapie obie nici zostają skręcone ze sobą. Skręcona nitka jest następnie prowadzona przez panel grzewczy, gdzie jest stabilizowana termicznie, czyli wykurczana, a jej skręt utrwalany. Ostatnim etapem na skręcarce jest formowanie nawoju farbiarskiego. Przygotowane na skręcalni nawoje farbiarskie charakteryzują się tym, że są luźno nawinięte, czyli miękkie. Cewki w tych nawojach są perforowane, dzięki czemu barwnik może przez nie swobodnie przepływać. Takie nawoje układa się na przygotowanym, wyposażonym w dodatkowe rurki wsadniku. Kąpiel barwiąca jest przez te rurki naprzemiennie wtłaczana i zasysana. Proces ten odbywa się pod wysokim ciśnieniem. Przygotowany wsad może teraz trafić do aparatu farbiarskiego. Ponieważ niektóre wsady ważą nawet kilkaset kilogramów, w aparacie farbiarskim umieszcza się je przy pomocy haków zainstalowanych na specjalnych suwnicach. Proces barwienia odbywa się pod nadzorem farbiarza, natomiast poszczególnymi operacjami procesu kieruje system informatyczny. Czas barwienia oraz płukania nici poliestrowych to od 4 do 8 godzin. Po zakończeniu barwienia wsadnik z nićmi można wyjąć z aparatu farbiarskiego. Teraz mokre nici trafiają do wirówki, gdzie usunięty zostanie z nich nadmiar wody. Odwirowane nawoje mogą zostać umieszczane na taśmie suszarki. Będą się przesuwać przez wnętrze urządzenia. Nici, które wyjadą z drugiej strony suszarki, będą już całkowicie wysuszone. Wysuszone nici trafiają na sortownię. Na tym etapie produkcji każda partia podlega kontroli jakości. Sprawdzanych jest wiele parametrów nici, m.in. zgodność kolorów z wzorcem, trwałość i równomierność wybarwień, a także zdolności szwalnicze, wytrzymałość czy wydłużenie. Jednym z ostatnich etapów produkcji nici do szycia jest przewinięcie ich z nawojów farbiarskich na nawoje handlowe. Nawoje handlowe są różne. W zależności od rodzaju nici i ich przeznaczenia mogą być nawinięte na różne cewki i mieć różną długość. W zależności od tego, jaki nawój chcemy uzyskać, przewijamy nici na innym urządzeniu. Zasada działania każdej z maszyn do przewijania nici na nawoje handlowe jest bardzo zbliżona. Z nawoju farbiarskiego nici przechodzą przez aplikator do nanoszenia na nie preparacji powierzchniowej, czyli substancji, która sprawi, że będzie można nićmi bez problemu szyć. Następnie nici podawane są przez prowadniki i naprężacze aż do cewki. Po nawinięciu nitka zostaje odcięta i zabezpieczona przed odwinięciem. Każda szpulka musi teraz zostać oznaczona etykietą z nazwą nici, metrażem, numerem koloru oraz numerem partii produkcyjnej. Część szpulek oznacza się za pomocą naklejek, a część za pomocą nadruku na cewce. Oznaczone cewki mogą już trafić do opakowań, na które również naklejana jest etykieta. Poza kodem EAN13 każda etykieta zawiera też indywidualny kod magazynowy. Na podstawie tego kodu możemy prześledzić całą drogę danego wyrobu, maszyny, na których był produkowany, procesy, którym był poddawany
oraz inne szczegóły dotyczące jego produkcji. Tak oznakowane opakowania trafiają do magazynu wyrobów gotowych i dalej w świat.